Dzisiejsze zaproszenie na film jest w klimacie retro. Bombeczka ze sklejki w przepięknym kształcie. Do tego klimatyczne zdjęcia dzieciaków oraz spękacz dwuskładnikowy. Jeżeli takie starocie Was kręcą, to zapraszam na film. Bombka ze sklejki piękna nawet na surowo. Ale nie o to chodzi, żeby film się skończył zanim się zaczął, więc zaczynamy od przemalowania bombek na kolor biały, białą farbą akrylową. Gdy farba wyschnie, przechodzimy do papieru. Rysunki dzieciaków są przepiękne, stworzone specjalnie jakby dla tej bombki. Nie ma co się przemęczać, wystarczy rysunki wydrzeć. Proszę bardzo, taka jakość wystarczy. Klej z werniksem, czyli klej z dodatkiem lakieru. Przykleję za chwilę nim rysunki do bombeczki. Prosta sprawa. Najpierw smarujemy miejsce pod papierem ryżowym. Przykładamy obrazek, a następnie wszystko z góry zaklejstrowujemy klejem. Mokry klej ma kolor mleczny, ale po wyschnięciu staje się przeźroczysty. Gdy wyschnie, możemy się zabrać za spękacz dwuskładnikowy. Jak sama nazwa wskazuje, te spękania muszą mieć komponent numer 1 oraz 2. Zaczynam od słoiczka numer 1. Pędzlem syntetycznym nanoszę preparat na obrazek. Spękacz staram się rozłożyć równo. Szczególnie dbam o to, aby przy brzegach wszystko wyglądało estetycznie. Bombkę zostawiam do wyschnięcia na 2, może 3 godziny. Spękacz musi być suchy i przeźroczysty. Preparat numer 2 nakładam suchym i czystym pędzlem. Na wszelki wypadek przypomnę, że te preparaty także mają swoją datę trwałości. Jeżeli macie jakąś starość w szufladzie, może okazać się, że nie popęka. Ale wracając do tematu, preparat wmasowujemy w obrazek. Możecie zamiatać pędzlem ile macie ochotę, a jeżeli obrazek wygląda tak, można go trochę poprawić, ale można też zostawić, bo on się sam wypoziomuje. Za moment ta nierówna powierzchnia będzie wyglądała dużo lepiej. Bombeczkę odkładamy do suszenia, ale to suszenie można przyspieszyć. Można sobie pomóc kaloryferem, suszarką albo po prostu słońcem. Wysuszony spękacz prezentuje się tak. Grubość i gęstość spękań uzależniona jest od tego, jak nałożyliście step 2. W powstałe pęknięcia wetrę za chwilę pastę woskową. Do wcierania najlepiej sprawdza mi się skarpeta artystyczna. Wielokrotnie wyprana skarpetka córki jest po prostu niezastąpiona. Pastę woskową wcieramy w spękania i ścieramy bardzo szybko. Tą czynność możemy wykonywać partiami, a nie od razu na całej bombeczce. W tym czasie nie odbieramy telefonu, ani nie mieszamy zupy. Jeżeli nie zrobicie tego odpowiednio szybko, to pasta woskowa wyschnie na powierzchni i przyciemni Wam cały obrazek. Mam nadzieję, że Was odpowiednio wystraszyłam. Ten kawałek filmu leci w czasie rzeczywistym, nic nie przyspieszałam. Cała operacja wcierania wosku w bombeczkę zajęła mi 39 sekund. I w tym czasie Wasza rodzina po prostu musi się bez Was obejść. Gotowe i dopiero teraz możecie iść i pomieszać zupę. Pasty woskowe występują w wielu kolorach. W poprzednią bombkę wtarłam brązową pastę, a teraz użyłam niebieskiej. Oczywiście tego typu pasty nie służą tylko do wcierania w spękania. Można nimi postarzać brzegi, robić przepiękne przecierki albo po prostu odbijać szablony. Tak przygotowane spękania należy zabezpieczyć. To jest lakier rozpuszczalnikowy. Śmierdzi, długo schnie, a pędzle należy myć rozpuszczalnikiem. Ale ma także plusy. Nadaje się do zabezpieczenia spękań dwuskładnikowych oraz jest twardy i wytrzymały. Ostatnią warstwą w spękaniach dwuskładnikowych jest guma arabska. Nie próbujcie je zabezpieczać lakierem wodnym, bo wtedy zniszczycie spękania. Bombka może zostać biała, ale możemy ją także podmalować. Jest także trzecia opcja, możemy ją podmalować i spierniczyć. Na dobry początek wydawało mi się, że taki paskudny turkusik będzie znakomity. Nie był, naprawdę nie był. W porę przejrzałam na oczy i całą bombeczkę przemalowałam. W sumie kolor ten sam, ale zrobiłam jaśniejszy i bardziej pastelowy. Myślę, że teraz wszystko wygląda ok. Postarałam się, aby kolor nie był nałożony jednolicie. Dodałam jeszcze trochę białego i rozjaśniłam brzegi bombki oraz sam owal. Ozdobą będą także małe koraliki. W kolorze drewnianym nie pasują do niczego, ale wystarczy przemalować na ten sam kolor i już wyglądają świetnie. Proszę bardzo. Pozostałe 2 bombki przemalowałam na zgaszony błękit. Użyłam do tego takich właśnie kolorów, czyli granatowy, szary, biały oraz brązowy i musztardowy. Kolory położyłam w identyczny sposób, czyli niezbyt równo, a brzegi oraz owal rozjaśniłam.
Ważnym elementem było podcieniowanie połączenia farby oraz pękacza. W tym wypadku użyłam brązowej farby. Delikatne brązowe cieniowanie, a praca wygląda dużo lepiej. Mam nadzieję, że takie babcine bombki komuś się spodobają. A jeżeli nie całość, to może chociaż papier ryżowy, bo uważam, że jest naprawdę przecudowny. Linki do wszystkich produktów zamieściłam pod tym filmem. Wystarczy kliknąć, a przeniosą Was do naszego sklepu. Serdecznie zapraszamy, jak zwykle, do sklepu i na nasz serwis, czyli na inspirello.pl.